Witajcie. Dzisiaj chcę Wam pokazać jeden, albo może nawet kilka z takich mierników, które pozwalają ocenić to, co dzieje się na rynku mieszkań. Wielu z Was chce kupić mieszkanie, chce wybudować dom, chce to zrobić oczywiście jak najtaniej. Ci zaś, którzy chcą sprzedać, oczywiście chcą jak najdrożej. Ale po czym możemy dobrze poznać dzisiejszą i przyszłą koniunkturę na rynku mieszkań, na rynku nieruchomości mieszkalnych? O tym będzie w tej audycji i zobaczycie m.in. ten taki dziwny wykres, który Wam teraz pokazuję, ale co to jest i co to oznacza, wytłumaczę w dalszej części audycji. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, zmiany trendów, zmiany w prawie, czy kupować, czy sprzedawać, w co inwestować, subskrybuj nasz kanał, bo tu jest wiele informacji na ten temat. Zachęcam do pisania w komentarzach nam propozycji nowych tematów oraz dzielenia się swoimi spostrzeżeniami o rynku nieruchomości. A na stronie symen24.pl znajdziesz tę i inne audycje wzbogacone o dodatkowe wykresy. Znajdziesz tam również szkolenia o obrocie nieruchomościami. A w ogóle do Was mam prośbę, abyście nasze audycje udostępniali, bo dzięki temu docieramy do większej liczby ludzi, no i oczywiście możemy robić dzięki temu więcej audycji. Jak w takim razie można rozpoznać to, co dzieje się na rynku nieruchomości mieszkalnych? Czy należy patrzeć się na liczbę budów oddanych, czy na liczbę budów rozpoczętych, czy też warto obserwować liczbę wniosków o kredyty mieszkaniowe podawaną przez BIK, a może patrzeć się na same kredyty i o co w tym wszystkim chodzi? I tutaj od razu Wam powiem, oczywiście liczba budów oddanych, mieszkań oddanych do użytkowania to jest historia. Ona opowiada o tym, co było kiedyś, o czym mówiłem w wielu audycjach, ale liczba budów rozpoczynanych już ma duże znaczenie, bo wiadomo, że te budowy rozpoczynane, czy to przez indywidualnych inwestorów, czy przez deweloperów, kiedyś wejdą na rynek. To znaczy ci indywidualni bardzo często tam po prostu zamieszkają, ale deweloperzy są istotni, bo oni tworzą podaż mieszkań. Ale też warto patrzeć i uwaga, według mnie bardzo warto, pokazuję na tym wykresie, patrzeć na liczbę wniosków o kredyty mieszkaniowe podawaną na przykład przez Biuro Informacji Kredytowej. Od razu powiem, że ta liczba wniosków podawanych przez BIK nie odpowiada oczywiście kredytom. I też wszyscy wiemy, że przecież nie wszyscy kupują mieszkania na kredyt. Jest duża liczba tak zwanych klientów gotówkowych, chociaż oni są też często myleni, bo czasami te transakcje układają się w łańcuszek i ktoś od kawalerki do dwupokojowego przechodzi z dwóch pokoi na 3, z 3 na 4, z 4 na dom i tak można dalej to sobie ciągnąć i po prostu któraś z tych transakcji, jedna albo dwie, mogą być napędzane kredytem, ale one, te kolejne transakcje w tym łańcuszku są już, czy też mogą być liczone jako gotówkowe, co jest częściową prawdą. Są gotówkowe, faktycznie ktoś zapłacił gotówką, ale z drugiej strony może jego transakcji by nie było, gdyby ktoś wcześniej nie wziął kredytu. Dlatego warto się spojrzeć na te kredyty i warto się spojrzeć na wnioski o kredyty, a nie na liczbę faktycznie udzielanych kredytów. Liczba faktycznie udzielanych kredytów pokazuje domknięte transakcje zrobione na kredyt. Liczba wniosków o kredyty mieszkaniowe pokazuje to, jak ludzie przeżywają rynek nieruchomości, jak bardzo są w emocjach i jak bardzo chcą uzyskać kredyt mieszkaniowy. Ta liczba wniosków, a liczba kredytów, jak możecie zobaczyć na dwóch tych wykresach, bo tutaj też widzicie wykres faktycznie udzielonych kredytów, no to łatwo zauważyć, że tych kredytów udzielono znacznie mniej niż wniosków. Ale przejdźmy do tego wykresu pokazującego wnioski o kredyt mieszkaniowy. No i pewnie
zadziwi Was taki pojedynczy pik występujący w marcu 2022 roku, taki wyskok na tej linii takiej generalnie spadkowej. Co wtedy się wydarzyło? No, wtedy przede wszystkim wydarzyła się w lutym wojna na Ukrainie, a po drugie wydarzyła się również rekomendacja KNF zalecająca zwiększenie kryteriów przyznawania kredytów i wiele osób jak gdyby chciało ubiec te kryteria, czy też w panice ruszyło kupować mieszkania, mimo że wojna i stąd ten pik, ale jak byśmy sobie ten pik obcięli, no to widzimy, że od 2021 roku, mniej więcej od lutego, bardzo długo trwał zjazd cenowy. Na tym wykresie Wam chcę wyjaśnić jeszcze, że te oczywiście początki roku macie oznaczone tą grubą pionową czarną linią, taką bardziej intensywną, a te szare linie pionowe to są początki każdego kwartału. Jak widzicie, rok 2019 to był ostatni taki normalny rok. Pod jego koniec rynek nieruchomości w Polsce układał się trochę do snu, to znaczy już nie było tak dużej ilości i tak wielkiej aktywności kupujących. Potem nastąpił rok 2020, w którym na samym początku zmaterializowała się pandemia COVID, zamknięcie wszystkich w tym naszym takim getcie domowym, mniejsza aktywność kupujących, ale też NBP znacząco obniżył prawie do zera swoją stopę referencyjną, co spowodowało, że oczywiście kredyty mieszkaniowe te kredyty mieszkaniowe stały się atrakcyjniejsze, więc wiele osób ruszyło po zakupy. W 2021 roku nagle NBP podniosło i to potężnie kilka takich kolejnych podwyżek stóp procentowych, co oczywiście ostudziło zapał w kupowaniu mieszkań. No, mamy ten wyskok w 2022 związany z napaścią na Ukrainę, ale dalej trwał zjazd do końca 2022 roku i w 2023 roku najpierw plotka o tym, że będzie jakiś bezpieczny kredyt 2%, a potem jego materializacja i widzicie ten ogromny wyskok we wnioskach kredytowych, który tak naprawdę się zatrzymał i w 2024 roku wróciliśmy do poziomu wniosków kredytowych tak naprawdę poniżej roku 2019 i w zasadzie też poniżej roku 2020 oraz początku roku 2021. Mamy oczywiście jakieś odbicie, zarabiamy więcej, ludzie chcą brać kredyty, ale bez przesady. I teraz porównajmy to z tym, co dzieje się na budowach. Na tym wykresie widzicie tę kropkowaną linię, która pokazuje rozpoczęte budowy mieszkań, zgłoszenia rozpoczęcie budów lub też rozpoczęte budowy mieszkań. I tę linię pozwoliłem sobie takim mazakiem i troszeczkę po prostu równolegle i bez skali nanieść na wykres pokazujący liczbę wniosków o kredyty mieszkaniowe. Jeżeli dobrze się przyjrzycie tym liniom, to zobaczycie, że one w zasadzie jakoś współgrają ze sobą. Nie do końca, ale współgrają. I zobaczcie sobie też, że na przykład w 2023 roku, kiedy nastąpiła taka ogromna aktywność kupujących, wysyp ludzi, którzy chcą kredyty, te bezpieczny kredyt 2%, wtedy jeszcze te budowy mocno nie ruszyły. Ruszyły trochę bardziej z różnych powodów, zresztą o czym mowa w naszych innych filmach, linki na dole, w 2024 roku. Ale można powiedzieć, że ruszyły, ale bez przesady, bo poziomy budów we wcześniejszych latach bywały wyższe. Można też zauważyć, że jak gdyby te oba wykresy, czyli liczba rozpoczynanych budów i liczba wniosków o kredyty są trochę skorelowane, co oczywiście wiąże się z jednej strony z tym, że osoby, które chcą
swój na przykład dom zbudować, występują o kredyt, a robią to wtedy właśnie, kiedy rozpoczynają budowę. Oczywiście nie są to jedyni kredytobiorcy, bo wśród nich są ci, którzy po prostu kupują mieszkanie, czy to na rynku pierwotnym, czy na rynku wtórnym, ale jak gdyby widać, że takie czucie rynku wśród kredytobiorców i wśród tych, którzy rozpoczynają budowy, w tym deweloperów, jest, można powiedzieć, dość równoległe. Co z tego wykresu i z tych danych wszystkich można wywnioskować? Po pierwsze to, że budowy w 2024 nie są rozpoczynane, no powiedzmy to, entuzjastycznie, że mimo tego ogromnego wzrostu rozpoczynanych budów przez deweloperów widać, że oni się przypatrują temu, co się naprawdę wydarzy, patrzą się na losy tego, czy będzie, czy nie będzie kredyt 0% zwany kredytem na start, że rozpoczynają budów trochę mniej niż to było na początku roku. Po prostu oni się przyglądają, dlatego między innymi, że nie mają pewności, czy ten program wejdzie, a nawet jeżeli zakładają, że on jednak wyjdzie, to nie wiedzą w jakiej formie, bo zamieszanie informacyjne jest potężne i jedni członkowie koalicji mówią: nie, tego programu nie chcemy, inni uważają, że jest to program doskonały, a również w czasie te projekty programu się zmieniają o tyle, że tak naprawdę deweloper dzisiaj, gdyby chciał budować mieszkania pod ten program, to nie wie, dla kogo miałby budować. Powinien założyć, że powinien budować dla osób, które mają trójkę dzieci i mają już mieszkanie, bo to jest tak naprawdę najbardziej doceniana w tym programie grupa potencjalnych kredytobiorców. Warto jeszcze na chwilę wrócić do dwóch wykresów. Jednego pokazującego liczbę udzielonych kredytów mieszkaniowych, a drugiego pokazującego liczbę wniosków o kredyty mieszkaniowe. Oczywiście ten wykres prezentowany i dostarczany przez BIK pokazujący liczbę udzielonych kredytów mieszkaniowych jest opóźniony o miesiąc, ale pokazuje znaczący wzrost w lipcu, znaczący wzrost liczby udzielonych kredytów mieszkaniowych w stosunku do tego, co było w czerwcu. Musicie jednak pamiętać, że te udzielone kredyty, no to jest czas rozpatrywania wniosków kredytowych, jest czas podpisania umowy przedwstępnej między kupującym a sprzedającym, jest czas potrzebny na doniesienie do banku wszystkich wymaganych dokumentów przez ten bank, rozmaitych dokumentów i czas ich sporządzenia, bo na przykład być może bank wymaga od Ciebie chociażby operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Z tego też wynika, że chwila, w której został udzielony kredyt, jest przesunięta w czasie w stosunku do momentu, kiedy złożyłeś wniosek i wtedy, kiedy tak naprawdę z tym sprzedającym kupujący uzgodnił warunki sprzedaży nieruchomości. A same wnioski o kredyty mieszkaniowe, one pokazują sytuację właśnie tak bardziej na świeżo. To jest bardziej pokazane. Teraz właśnie dzieje się coś na rynku. No i co możemy wyczytać z tych wniosków? Z wniosków widzimy, że liczba wniosków lipiec, sierpień, to w lipcu było ich więcej, w sierpniu jest mniej. Sierpień to jest taki potężny miesiąc wakacyjny, chyba szczyt wakacji w Polsce, ale też widzimy, że o ile te wnioski gdzieś tam po tym kredycie 0%, po jego wygaśnięciu tego programu spadły w styczniu 2024 bardzo na takie lokalne dno, potem się odbijały, ale w zasadzie można powiedzieć, że od kwietnia 2024 liczba wniosków nie rośnie. Raczej tak stopniowo ona sobie spada. Wiemy, że w maju było dużo świąt, wiemy, że czerwiec to jest sezon przedwakacyjny, wiemy, że lipiec, w którym nastąpiło odbicie, jest wakacyjny, ale jednak nie przebiliśmy tego kwietnia, no i sierpień tak samo wygląda słabiej w tych wnioskach. Co to prorokuje?
no po pierwsze też jest taka sytuacja, że wiele osób, nawet w komentarzach na moim kanale YouTube, ale także w kontaktach z klientami mówi: ok, my pójdziemy teraz po kredyt, teraz kupimy mieszkanie, bo boimy się, że jeżeli wejdzie kredyt 0%, to ceny mieszkań znowu wzrosną. Jak powiedziałem, te osoby niekoniecznie musiały zrozumieć pomysły, zmienne zresztą, tego kredytu 0%. Niekoniecznie wszystkie mieszkania wzrosną tak jak w kredycie 0%, ale strach jest strachem. Wspomnienia tego, co stało się na skutek bezpiecznego kredytu 2%, widocznego przecież wyskoku na tym wykresie, no nadal są żywe w pamięci ludzi. Co może w takim razie dalej się wydarzyć? Dalej to musimy czekać na decyzję koalicji, która różnymi głosami różnych ministrów mówi: kredytu nie będzie, kredyt będzie jak najbardziej, kredyt będzie okrojony. Chyba musimy poczekać. Jeżeli tego kredytu nie będzie lub jeżeli on będzie jakoś tak okrojony, no to nie mamy co specjalnie liczyć na jakieś ogromne wzrosty i moim zdaniem powinniśmy dalej obserwować to, co się dzieje we wnioskach o kredyty mieszkaniowe, bo te wnioski właśnie pokazują nastroje ludności. A gdybyśmy się tak spojrzeli na średnie tych wniosków dla 2019, 2020, 2021, 22, 23 i 24, no to możemy powiedzieć, że ten rok 2024 to na razie nie ma się czym specjalnie popisywać. Oczywiście pomijając rok 2022, który dla wniosków kredytowych, dla rynku nieruchomości był takim, no, rokiem, można powiedzieć, najgorszym w ciągu ostatnich kilku lat, bo wtedy faktycznie popyt na nieruchomości mocno stawał i jeżeli się przyjrzycie na przykład wykresom cen ofertowych czy cen transakcyjnych, to na wszystkich tych wykresach widać, że w 2022 roku również rynek już pod koniec tego roku, bo przecież te ceny są zmieniane później, w opóźnieniu do jakiejś reakcji. Najpierw sprzedający muszą zobaczyć, że nie ma faktycznie kupujących, żeby zaczęli obniżać ceny, bo inaczej pamiętają te stare ceny. No to ten rok 2022 był takim rokiem, w którym rynek nieruchomości po raz kolejny w ostatnich kilku latach układał się do korekty. Ale został z niej wybudzony dzięki programowi Bezpieczny Kredyt 2%. Reasumując, w tej chwili wyraźnego parcia na zwiększanie trendu zakupowego na rynku nieruchomości nie widać. Nie jesteśmy jednak też na takim dołku, na jakim byliśmy pod koniec 2022 roku. Musimy się przyglądać decyzjom co do stóp procentowych, zmianom tych stóp procentowych, tych normalnych stóp procentowych, czyli tych, na które wpływ ma Narodowy Bank Polski, czy też Rada Polityki Pieniężnej, dokładniej mówiąc. Musimy się przyglądać, czy wejdą jakieś programy zaburzające ten rynek, programy na przykład dotowania kredytów, dotowania odsetek, rozmaite programy pomocowe. Na dzień dzisiejszy mamy sytuację na rynku nieruchomości, która się nazywa czekam, w którą stronę mam pójść. Z naszych innych audycji, linki na dole, powinieneś jednak pamiętać, że jeżeli masz kupować na własne potrzeby, to po prostu niekoniecznie musisz wypatrywać dołku lub górki na rynku nieruchomości, a jeśli inwestujesz, to nie rób tego na ślepo, bo po prostu pamiętaj, że cały rynek polski nie działa tak dokładnie jak każdy z rynków lokalnych. Tak naprawdę inwestowanie w nieruchomości mieszkalne jest inwestowaniem lokalnie i są miejscowości, które będą szły zgodnie z ogólnopolskim trendem, są takie, które będą go wyprzedzały, a są takie, które idą wolniej lub wręcz przeciwnie i tutaj zachęcam do obejrzenia
naszych innych audycji o rynku nieruchomości. Natomiast jeżeli w ogóle Ciebie interesuje ten rynek i jeżeli chcesz poznać zmiany trendów, zmiany w prawie, być na bieżąco, subskrybuj ten kanał, polecaj ten kanał innym, udostępniaj nasze audycje. Zachęcam do wspierania, wspierający zawsze dostają więcej i przypominam, że na stronie syment24.pl nasze audycje możesz znaleźć wzbogacone o statyczne wersje wykresów, a znajdziesz tam również kursy dotyczące obrotu nieruchomościami. Cześć, trzymajcie się.